Witamy na moim kanale. Moi drodzy obserwatorzy, dziś wieczorem będziemy omawiać, co wydarzyło się w drugim odcinku serialu Prawo natury i co nas czeka w trzecim odcinku w świetle tych wydarzeń. Chciałbym szczególnie porozmawiać o tym, jak upór między Yamanem a Doą przerodzi się w topnienie lodu między nimi. Drugi odcinek zaprowadził bohaterów w takim punkcie, że emocje związane z trzecim odcinkiem sięgają zenitu. Najpierw przyjrzyjmy się temu, co wydarzyło się w ostatnim odcinku. Doa zostaje uratowana przez Yamana i wyniesiona na brzeg. Co ciekawe, Mert stwarza wrażenie, że to on przeprowadził akcję ratunkową. Pierwsze spotkanie pana Hulusiego z Yamanem również jest dość napięte. Mieszkańcy farmy obawiają się, że Hulusi wycofa swoje wsparcie, ponieważ stanowi to duże ryzyko dla przyszłości farmy. Po wypadku Hulusi postanawia wysłać Doę do Francji. Prawdziwym zaskoczeniem będzie jednak reakcja Doły na tę decyzję Durti. Kiedy podarła swój bilet do Francji i postanowiła wrócić na farmę, wszyscy, a zwłaszcza Aman, który początkowo chciał ją odprawić, byli oszołomieni. A teraz przejdźmy do głównego tematu. Dynamika między Yamanem a Doą nasila się w tym odcinku. Doa postanawia porzucić luksusowe i wygodne życie i zostać na farmie w Urli. Ta decyzja pokazuje, że nie jest rozpieszczoną córką ojca, lecz pragnie stanąć na własnych nogach. Namanen-Kshin nie mógł w to uwierzyć, ponieważ traktował Doę jedynie jako tymczasowego gościa. Jej brak wyjazdu do Francji pokrzyżował wszystkie plany Yamana. Aman zwiększa presję na tę wytrwałą kobietę, ale ten upór stopniowo przerodził się w silne uczucie między nimi. Słowa Yamana: nie jesteś tutaj rozpieszczoną córką ojca, jesteś tylko jedną z robotnic rolnych, są najwyraźniejszym przykładem mechanizmu obronnego, jaki zbudował przeciwko Doi. Aman to uparty bohater, który ściśle przestrzega zasad panujących na farmie i żyje w harmonii z naturą. Obawia się, że Doa zakłóci ten porządek. Prawda jest jednak taka, że zaczyna odkrywać silną i zdeterminowaną kobietę ukrytą pod rozpieszczonym wyglądem Doły. Próba Yamana, by wystawić Doę na najtrudniejsze zadania na farmie, jest w rzeczywistości próbą stłumienia swoich uczuć do niej. Co nas czeka w trzecim odcinku? Przede wszystkim konsekwencje podarcia przez Dołę biletu do Francji będą kontynuowane. Wszyscy zobaczymy, jak pan Hulusi zareaguje na tę decyzję. Pan Hulusi, wściekły na decyzję córki, podejmie dalsze kroki przeciwko farmie, co budzi ciekawość. Mieszkańcy obawiają się ewentualnego odwetu ze strony Hulusiego. Można powiedzieć, że pojawiły się pierwsze sygnały topnienia lodu między Dołą a Yamanem. Upór powoli ustępuje miejsca ciekawości, a gniew ekscytującemu uczuciu. Aman zostaje praktycznie przyparty do muru przez decyzję Doły o pozostaniu na farmie. Zobaczymy, jak mury Aman zaczynają pękać w obliczu jej determinacji. Co więcej, zasłona tajemnicy otaczająca kłamstwo Merta o uratowaniu Doły zaczyna się podnosić. Ujawnienie tego kłamstwa bezpośrednio wpłynie na relacje między Yamanem a Dołą. Mert próbuje bowiem zdyskredytować Yamana, aby stać się bohaterem w oczach Doły. Ujawnienie tego kłamstwa może zachwiać jej zaufaniem do Yamana Pantoki. Krótko mówiąc, w trzecim odcinku wybór Urli przez Dołę zamiast Francji skomplikuje życie Yamana. Ta decyzja wpłynie na wszystkich na farmie, a początkowo kontrowersyjny początek między Yamanem a Dołą stopniowo przerodzi się w namiętną historię miłosną. Jednym z najprzyjemniejszych momentów, jakie będziemy świadkami, będzie zewnętrzny wyraz wewnętrznego konfliktu, jaki te dwie kontrastujące postaci odczuwają wobec siebie. Ta historia, oscylująca między surowymi zasadami Yamana a wolnym duchem Doły, dostarczy nam zapierających dech w piersiach chwil.
Nie zapomnij zasubskrybować i włączyć powiadomień, aby oglądać więcej filmów. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Do zobaczenia.